Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam ciepło i zapraszam Was na czytanie miesięczne na sierpień. I tradycyjnie zobaczymy ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach. I całość zakończymy informacją, co zadzieje się w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, bo wówczas będzie taka możliwość, żeby wyciągnąć sobie jakąś średnią z obu czytań właśnie dla znaku słonecznego i ascendentalnego i mieć szerszą wiedzę na temat tego, co może się wydarzyć. Lwy, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Co do Was przychodzi, co się pojawia? No to ciekawe, bo gdzieś wychodzi na to, że będzie to dosyć wyzwaniowy miesiąc, albo w ogóle dużo będzie się działo. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj gdzieś wychodzi na to, że takim małym kosztem, niskim rzeczywiście zaangażowaniem jesteście w stanie wykaraskać się z jakichś rzeczywiście wyzwań, albo może nawet nie wykaraskać, bo nie widzę tutaj jakiejś pułapki, po prostu jesteście w stanie niskim kosztem przejść przez ten miesiąc i rzeczywiście gdzieś z zadowoleniem przybić sobie piątkę na koniec miesiąca. Jak Wy się przedstawiacie? Przedstawiacie się jako trójka buław. Słuchajcie, być może jest to miesiąc urlopowy dla części z Was. Jaka będzie dla Was rada? Och, piękna rada. Królowa Buław, jedna z najpiękniejszych kart w tej talii, jaka jest w ogóle. Czego nie robić, czego raczej unikać. Słuchajcie, widzę tutaj w ogóle i królową buław, i pazia buław. To jest rodzina, to coś jakby... O, piękna karta też z przełożenia. W ogóle ta talia jest cudna. Słuchajcie, to tak jakby ten miesiąc był czasem wyjaśniania, naprawiania relacji, albo słuchajcie, gdzieś zacieśniania więzi pomiędzy matką a dzieckiem. Momento. Ewentualnie jakąś osobą młodszą, tak bym powiedział. Naprawdę ładne czytanie, nie tylko wizualnie, znaczy czytanie, rozkład, a zobaczymy jak czytanie pójdzie. Słuchajcie, z przełożenia macie cudną kartę czwórki mieczy, która akurat w tej talii przedstawia śpiącego niedźwiedzia, który gdzieś tutaj w sen zimowy zapadł. I ta karta sugeruje jakiś spokój, regenerację, wyleczenie, pokój. O co chodzi? Jeśli rzeczywiście były tutaj niesnaski do tej pory z pewną osobą, na której Wam zależy, może to być ktoś z rodziny, wydaje mi się, że może nawet dziecko, jeśli oczywiście macie, to jest to miesiąc gdzieś wyprostowania spraw pomiędzy Wami, jakiegoś pogodzenia się. W ogóle
ta czwórka mieczy mogłaby jak najbardziej sugerować urlop i no ja bym powiedział, że to jest świetny czas, żeby rzeczywiście wziąć kilka dni wolnego i odpocząć. Nawet nie wiem, czy nie wypadałoby gdzieś odwiedzić rodziny, dziecka, a może gdzieś rzeczywiście z rodziną lub z dzieckiem się wybrać w krótką podróż. Może być też długa, jeśli chcecie. Słuchajcie, w ogólnej energii jest dla Was piękny paź buław, a paź buław jest taką młodą energią, która pokazuje kogoś, kto ma w sobie dosyć dużo energii, zapału i chęci, ale to nie jest jeszcze król buław, czyli na przykład ktoś, kto daje z siebie bardzo dużo i powiedzmy ma rzeczywiście dużo, na głowie, tak jakby dużo obowiązków, które musi ogarnąć. To jest paź buław, który po prostu ma gdzieś taką naturalną chęć do życia, do odkrywania. Również, słuchajcie, do rozmawiania i godzenia się. Dlatego, że paź buław, ewidentnie jest kartą komunikacji i wydaje mi się, że jest to fantastyczny czas, żeby rzeczywiście się z kimś pogodzić, rozprawić, coś sobie wyjaśnić. Ja tutaj na samym początku powiedziałem, że będzie się dużo działo, a później wspomniałem, że paź buław nie jest królem buław, czyli nie ma aż tylu obowiązków. Bardziej wiecie co? Chodzi o podejście do takich obowiązków, bo paź buław jest taki troszeczkę bardziej na luzie, ma takie bardziej frywolne podejście, co nie znaczy, że nie umie gdzieś ogarniać rzeczywistości. Wręcz przeciwnie, tutaj właśnie takim łatwym kosztem, niskim kosztem przychodzi to ogarnianie. I teraz zobaczcie, przychodzi do Was karta piątki buław z kolei, a jest to karta konfliktu, ewentualnie rywalizacji. No i znowu podkreślę, że czwórka mieczy jest taką według mnie wprost przeciwną kartą do tej właśnie piątki buław, czyli jest to informacja, że rywalizację, konflikt jesteście w stanie zażegnać, ale też, słuchajcie, wydaje mi się w ogóle, że może być sporo stresu z pewnym wyjazdem, który ktoś nawet chce odwołać, ale wypadałoby rzeczywiście ten wyjazd, tą podróż, odbyć. Tutaj w ogóle też mam wrażenie, że może Was troszeczkę wkurzać otoczenie, ale tylko i wyłącznie dlatego, że angażują się w coś bardziej aniżeli Wy i Wy czujecie, że nie trzeba. Na przykład, jeśli ktoś obchodzi urodziny, a powiedzmy, bliscy przyjaciele, znajomi chcą urządzić jakieś nie wiadomo jakie przyjęcie, a Wy w ogóle macie to w 4 literach. Dla Was urodziny mogą być codziennie tak naprawdę, bo Wy po prostu jak ten paź buław cieszycie się życiem przez cały miesiąc tutaj, w tej sytuacji, a nie tylko przez jeden dzień. I troszeczkę jest takie, wiecie o co chodzi. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi dziesiątka buław, taka babuleńka, która tutaj niesie sobie drewno na opał. I ta karta mogłaby, słuchajcie, mówić o takim, rzeczywiście ciężkim i trudnym wysiłku. O takim poczuciu, że jest mnóstwo na Waszych barkach, na Waszych plecach i rzeczywiście trudno jest ogarnąć pewne rzeczy, ale trzeba, bo słuchajcie, życie to też wyzwania. Natomiast, ta karta odchodzi do przeszłości, czyli to tak jakby komuś spadł kamień z serca, byłoby mniej obowiązków w tym miesiącu lub inne podejście rzeczywiście do ich wykonywania. Takie bardziej, tak jak właśnie paź buław, a nie tutaj na przykład król buław. Jeśli chodzi o tę dziesiątkę buław, to też bym zasugerował, że jesteście wzorem dla otoczenia, jak się czymś nie przejmować, albo jak mieć po prostu luźniejsze podejście do rzeczywistości. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako trójka buław, a trójka buław to karta bramy, która gdzieś sugeruje nowy etap. I ewidentnie jest to nowy etap związany z wyjaśnieniem sobie czegoś w pewnej relacji i rzeczywiście ruszeniem do przodu. I to wcale nie musi chodzić o relację romantyczną, bo czytanie na relacje romantyczne będzie zaraz.
Ja bym też powiedział, że ta trójka buław sugeruje, że oczekujecie na jakiś wyjazd. Oczekujecie rzeczywiście na jakąś podróż, który może rzeczywiście być opóźniony, czy tam opóźniona ta podróż, przez członków rodziny, być może przez wasze dzieci, albo przez kogoś, z kim macie rzeczywiście tę podróż odbyć. Raczej tutaj widzę, że bardzo też macie ochotę na odkrywanie świata. Tak jak właśnie ten paź buław oraz trójka buław mogłyby sugerować. I teraz tak. Słuchajcie, jeśli chodzi o karty rady, no jest przepiękna. Jest to karta królowej buław. Tutaj w słonecznikach. Przepiękna jest ta ludowa, taka słowiańska talia. Naprawdę. Królowa buław to jest przedstawicielka trygonu ognia, czyli baran, lew lub strzelec. I jest to gdzieś informacja, żeby po prostu zadziałać w zgodzie ze sobą. Żeby tutaj na przykład nie pozwalać się popędzać, przyspieszać, spowalniać, żeby tutaj być osobą mądrzejszą aniżeli otoczenie i bardziej dojrzałą i umieć gdzieś wyciągnąć tę rękę na zgodę, umieć się pogodzić i chcieć. Tutaj jeśli chodzi o królową buław, to ona jest matką, jest osobą, która gdzieś jest bardzo rodzinna, ale też słuchajcie, to nie znaczy, że jest jakaś, uległa na przykład, albo taka pobłażliwa. Tutaj w radzie jest, żeby rzeczywiście naprawiać bądź budować relacje z dzieckiem lub ze swoją matką. Na przykład poprzez tworzenie nowych wspomnień, wspólne wyjazdy itd., itd. Czego nie robić, czego unikać? Jest to dziewiątka buław. A zobaczcie, dziewiątka buław przedstawia tutaj takiego srogiego mężczyznę, srogą postać, która gdzieś tutaj się odgradza od innych i broni do siebie dostępu. Może nawet to jest takie patrzenie z perspektywy ego. Czyli co? Nie odrzucać innych, nie fochować się. Życie jest za krótkie, żeby tutaj gdzieś rzeczywiście chować urazę. Tutaj, tak jak już mówiłem wcześniej, to wy możecie rzeczywiście innym pokazać, jak mieć takie radosne podejście do życia, jak mieć podejście takie wolne od właśnie żalu, od jakiegoś stresu, takiego, słuchajcie, zacietrzewienia się. Może, słuchajcie, pokazujecie, jak żyć swoim dzieciom lub swoim rodzicom. Słuchajcie, przejdźmy do czytania na miłość i uczucia. Jaka będzie dla was ogólna energia na ten miesiąc? Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka. Ktoś chce się kochać. Jak wy się przedstawiacie? Ktoś rzeczywiście jest do rany przyłóż. I wy rzeczywiście pozwalacie na to drugiej osobie. Nie odrzucacie. To jest dobry czas na budowanie jakiegoś związku. Bądź rzeczywiście pracę nad jakimiś sprawami, które was ostatnio miały poróżnić. Jaka będzie rada? Słuchajcie, znowu jest królowa buław w radzie. Z innej talii. Czego raczej nie robić, czego unikać?
No dobrze. Pojawiło się sporo buław, czyli trygon ognia, waż oraz monet. To tak jakby ktoś miał do czynienia właśnie z trygonem ziemi, bykiem, panną lub koziorożcem. I teraz tak, zacznijmy od tego, że z przełożenia dla związków karta rycerza buław mogłaby rzeczywiście pokazywać sytuację, w której ostatnio było sporo stresu, napięcia, popędzania, być może związanego nawet z jakimś wyjazdem, może nawet wspólnym, jeśli chodzi o waszego partnera bądź partnerkę. Ja nie wiem, czy tutaj na przykład nie możecie się zgodzić, jeśli chodzi o kierunek podróży, albo jeśli chodzi o to, ile kto włoży pieniędzy na przykład w tę podróż. Na tej zasadzie. Tutaj mam wrażenie, że ostatnio było dosyć gorąco i walecznie, ale jest to energia z wcześniej, aniżeli z sierpnia. Jeśli chodzi o single, to dla was rycerz buław mógłby sugerować, że może się zadziać i w ogóle, że najprawdopodobniej ktoś, kto napsuł wam krew i nerwy i wszystko inne wcześniej, gdzieś tutaj dalej jest. Jeśli rzeczywiście pojawia się niezapowiedziany lub niezapowiedziana, to tylko i wyłącznie, żeby nabroić. O, tak bym powiedział. W ogóle uczuciowo, może tutaj się nawyczyniać, że tak powiem. Jeśli chodzi o ogólną energię dla związków, to tutaj macie kartę trójki monet, a jest to karta budowania solidnych, nowych i mocnych fundamentów. Mogłaby to być też karta współpracy oraz wyciągania wniosków i tutaj na przykład, jeśli jest wspólny wyjazd, to wypadałoby podczas tego właśnie wspólnego wyjazdu gdzieś się tutaj mocniej poznać, próbować rzeczywiście rozmawiać o tym, nad czym macie pracować. Tak bym powiedział. Te wspólne wyjazdy też muszą się wiązać z takim samym zaangażowaniem finansowym. Nie wiem czemu tutaj się tak pokazało. Dla singli w ogólnej energii ta trójka monet mogłaby mówić, że ktoś wybuchowy, ktoś rządzący, ktoś, kto lubi tutaj rozstawiać po kątach, może rzeczywiście chcieć z wami na nowo budować relacje. Może gdzieś tam nawet nie na nowo, ale po prostu kontynuować. Trójka monet też sugeruje, że jeśli kogoś poznacie w tym miesiącu, a jest taka szansa, to bardzo się staracie, żeby nie zostać osobą zranioną, żeby nie ranić i żeby nie powtórzyła się jakaś sytuacja z przeszłości, co momentami może wam zabierać radość z poznawania tej osoby. Zobaczcie, partner lub partnerka przedstawia się jako dwójka kielichów, a jest to właśnie karta miłości, czułości, zaangażowania. I w ogóle zobaczcie, tu są takie dwie syreny, które ewidentnie mają się ku sobie i powiedziałbym, że nawet jest tutaj pewnego rodzaju uległość, czyli zgoda na to, co wy rzeczywiście tutaj, może nawet groźbą, czy tam, słuchajcie, dominacją, chcecie uzyskać. Tutaj mam wrażenie, że jeśli chcecie przeforsować jakiś pomysł na, nie wiem, wspólny remont, wyjazd itd., to właśnie w tym miesiącu, bo wasza druga połówka jest skłonna się podłożyć. Zobaczcie, do singli przychodzi dwójka kielichów. I fantastycznie, bo dwójka kielichów to karta miłości, czułości, zaangażowania. Na pewno jest to karta relacji, w której obie strony gdzieś się sobą właśnie interesują i o siebie zabiegają. I słuchajcie, nie ukrywam, że część z was ma szansę na poznanie adoratora lub adoratorki. Być może nawet ktoś, tak jak już wcześniej wspomniałem, z przeszłości niecierpliwy lub niecierpliwa się pojawia. Zobaczcie, wy w związkach przedstawiacie się jako 8 monet, a jest to karta pracy, zaangażowania, dawania z siebie dużo i w ogóle słuchajcie też takiej zgody na to, żeby coś razem budować. I ja bym powiedział znowu, że
jest to świetny miesiąc na to, żeby gdzieś wspólnie się od siebie czegoś nauczyć, żeby gdzieś też, słuchajcie, umoralniać drugą osobę w związku. Na przykład podczas wspólnych wyjazdów, jeśli już gdzieś tutaj jesteście skazani na siebie przez te parę dni, no to tutaj w taki sposób, słuchajcie, nieoczywisty, niejasny, nie wprost, wypadałoby gdzieś w pewien sposób zacieśniać więzi wspólne, robiąc coś, czego może do tej pory nie robiliście nigdy wcześniej. I czy to jest wspólne, słuchajcie, nie wiem, jakieś tańce, czy wspólne kursy, nie wiem, nurkowania, czy nawet romantyczne spacery brzegiem morza, jeśli wcześniej dawno tego nie było, no to ewidentnie Was to gdzieś scali. A jeśli chodzi o single, to dla Was, ta 8 monet może rzeczywiście sugerować jakieś takie ogromne staranie się i chęci, żeby odrobić lekcje z przeszłości, żeby gdzieś tutaj nie popełnić tych samych błędów, żeby rzeczywiście uważać bardziej, być wyczuloną na czerwone flagi. Całkiem nieźle, ale nie przesadzajcie, bo tak jak już wcześniej Wam to mówiłem, może odebrać to taką radość z poznawania drugiej osoby. Jeśli chodzi o radę dla związków, no to jest tutaj dla Was znowu Królowa Buław, tym razem z innej talii, ale też ze słonecznikami. I ona mówi, żeby być sobą. Czyli co? Nie pozwolić gdzieś tutaj drugiej osobie rzeczywiście dominować. Jeśli już, to Wy macie dominować. Nie wiem czemu, nie wiem o co chodzi. Być może jesteście po prostu osobą rzeczywiście mądrzejszą, dojrzalszą, która jest bardziej ogarnięta. To w takim przypadku wypadałoby dominować, ale z humorem, z żartem, na okrągło, na około. Zwłaszcza jeśli chodzi o wspólne wyjazdy i planowanie finansów. W radzie dla singli jest Królowa Buław. A Królowa Buław tutaj by sugerowała, żeby dbać o swój wygląd zewnętrzny i robić wszystko, żeby się czuć bardziej atrakcyjnym i w ogóle flirtować z innymi. Gdzieś tak troszeczkę połechtać swoją próżność. W radzie jest też, słuchajcie, żeby korzystać z okazji do romansowania. I nie mówię tutaj od razu o sprawach łóżkowych, ale właśnie o flircie, o zaczepianiu, o takich gierkach lekkich. Oczywiście nie mówię tutaj o robieniu komuś krzywdy, nie mówię o takich gierkach. Czego nie robić, czego unikać dla związków? Słuchajcie, 9 monet. Unikać sytuacji, w której na przykład, coś na Was mi zasycha w uście cały czas. Unikać sytuacji, w której jest niesłuszny podział pieniężny, czyli na przykład jedno musi zainwestować więcej w coś wspólnego, a drugie mniej. Bez umawiania się na oddawanie, bo tutaj gdzieś może być rzeczywiście taki zgrzyt. Jeśli druga osoba bardzo chce, to rzeczywiście może gdzieś tutaj większy wkład finansowy włożyć, ale żeby to nie było z takiej konieczności. Tutaj w ogóle wypadałoby pokazać i podkreślić swoją niezależność, że Wy umiecie się sobą zająć, macie swoje sprawy, druga osoba sobie poczeka. To nie jest tak, że tylko on lub ona może mieć swoje sprawy. Jeśli chodzi o single, to karta 9 monet mówi o tym, żeby nie rozkokosić się w lenistwie lub w byciu singlem lub singielką, dlatego że w tym miesiącu jest szansa na poznanie kogoś i te szanse należy wykorzystać. Przypomnijcie sobie radę. Flirt, zabawa, poznawanie. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse. Jaka będzie dla Was ogólna energia na sierpień? Naprawdę nieźle. 4 buław. Co do Was przychodzi, co się pojawia?
Co odchodzi do przeszłości? Naprawdę, słuchajcie, wydaje mi się, że może być jakiś krótki urlop dla Was. I nawet spędzacie go znowu, tak jak już powiedziałem wcześniej, albo z rodziną, albo urodziny. To też może być związane z Waszymi urodzinami. Jak Wy się przedstawiacie? No tutaj dziwna rzecz, bo to wygląda w ten sposób, jakby ktoś ukrywał, że ma pieniądze. Na przykład przed partnerem lub partnerką, albo kimś z rodziny. Nie wiem, o co chodzi. Jaka będzie dla Was rada? No, odpocząć, zrobić sobie wolne, albo rzeczywiście nie ujawniać jakichś swoich pieniędzy, jakichś swoich zarobków, lub nie chwalić się, że macie jakieś rozmowy kwalifikacyjne w innej firmie. Czego nie robić, czego unikać? Okej. No, słuchajcie, ciekawe. Mam wrażenie, że jeśli jest praca zdalna, to nadal jest. Nie ma jakiegoś powrotu do pracy w grupie. Jedna rzecz. Druga jest rzecz taka, że rzeczywiście ktoś z Was może ukrywać swoje finanse lub działać w odosobnieniu, bo tutaj zobaczcie, jest pustelnik z przełożenia. Tutaj jak Wy byście świetnie umieli lub umiały sobie zorganizować swoje finanse, ale ktoś Wam na przykład ten plan finansowy psuje, na przykład partner lub partnerka, czy ktoś z rodziny, w momencie, gdy na przykład chce coś pożyczyć, albo nie wiem, chce tutaj jakiegoś podarunku od Was, takiego, który się należy, bo kiedyś tam Ci dałem albo pożyczyłem. Wiecie, o co chodzi. Tutaj raczej, pieniądze lubią ciszę i wypadałoby o tym pamiętać. Jeśli chodzi o pracę, mam wrażenie, że dużo pracy w samotności, mało pracy zespołowej. Ale to też sprawia, że możecie dzięki temu troszeczkę się polenić i tam poleserować. Słuchajcie, w ogólnej energii jest 4 buław, a 4 buław to raczej karta stabilizacji, to raczej karta sugerująca jakieś, taką, jakby to powiedzieć, dobrą współpracę pomiędzy Wami i pracodawcą. Na przykład pracodawca lub jakiś tam przełożony lub przełożona jedzie na urlop i Was zostawia, bo Wam ufa i Wy wiecie, co macie robić, ale też się nie przemęczacie. O, tak bym powiedział. Cwaniaki takie z Was, lwy i lwice. 4 buław też sugeruje, że być może trzeba się będzie wykosztować na jakąś uroczystość rodzinną, ale żeby nie było tak, że Wy dajecie więcej, aniżeli inni. Coś takiego. Zobaczcie, przychodzi do Was 9 buław znowu, a jest to karta odgradzania się i stawiania przed sobą muru. Czyli rzeczywiście, albo jest tutaj pewnego rodzaju urlop, albo stawiacie jasną granicę, zwłaszcza jeśli chodzi o tutaj podział finansów w rodzinie czy w domu, w związku. I tutaj, tak jak już mówiłem wcześniej, mówicie, że macie mniej, albo chcecie tutaj taki jasny plan działania zrobić. Ty wydajesz tyle na to, ja wydaję tyle na tamto i nie ma jakiegoś tutaj mydlenia oczu. 9 buław też w ogóle może sugerować, że nie dajecie z siebie 300% w pracy. Co nie znaczy, że to na przykład sprawi, że dzieje się coś złego. Nie. Tak jak mówiłem w ogólnym czytaniu, niskim kosztem jesteście w stanie dużo uczynić. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi 2 monet, a jest to karta żonglowania wyborami. Takiego balansowania właściwie, może nawet na krawędzi. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o finanse, to tutaj jest więcej aniżeli mniej. Na pewno bardziej na zero aniżeli na minusie. Ale nie jest to znak, że trzeba tutaj szastać na prawo i lewo. A raczej sobie odkładać na jakieś swoje
pasję, na jakiś rozwój, na przykład również bez informowania o tym innych dookoła, na przykład partnera lub partnerki, no bo to są gdzieś wasze pieniądze. Każdy musi mieć oddzielne, gdzieś oczywiście wspólne również, ale też tutaj taka niezależność musi być. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta księżyca i to jest bardzo dobrze, bo karta księżyca może sugerować używanie intuicji, mądrość i też ukrywanie czegoś, albo inaczej, może nawet nie ukrywanie. Nie mówienie o czymś, co jest, że tak powiem, dla was istotne, ale jeszcze niepewne. Jeśli są zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, a mogą być, lub jeśli wy aplikujecie gdzieś na nowe stanowisko, to nie mówicie o tym zupełnie nikomu, nawet bliskim kolegom czy koleżankom. I bardzo dobrze, bo tutaj też chodzi o to, żeby się nie nakręcać w momencie, gdy jeszcze coś nie jest pewne. Karta Księżyca mówi o transformacji i wydaje mi się, że rzeczywiście to odrodzenie nastąpi, dlatego że jest to luźniejszy miesiąc. Albo przełożeni są na urlopach, albo wy. Zobaczcie, w Radzie jest 4 mieczy, a 4 mieczy to karta regeneracji, odpoczynku. Czyli co? Brać zaległe urlopy, w ogóle się nie zastanawiać, czy zarobić więcej i się napracować, czy rzeczywiście sobie odpuścić i troszeczkę się polenić z rodziną, urodziny, czy słuchajcie, nie wiem, na działce. 4 mieczy w ogóle, słuchajcie, radzi, żeby wstrzymać się przed jakimiś inwestycjami, zwłaszcza jeśli ktoś jeszcze nie ma na spółę z wami kasy. Czego nie robić, czego unikać? A jeszcze jedna rzecz. Czasami warto też dać komuś zainwestować w siebie samą lub samego. Jeśli ktoś naprawdę tego chce, zrobicie takiej osobie przyjemność. Czego nie robić, czego unikać? 3 monet. I powiedziałbym tak, po pierwsze rzeczywiście, znowu to powtórzę, nie chwalić się nowościami, jeśli jeszcze nie są pewne, lub nie mówić o tym, że rozglądacie się za czymś nowym, albo też nie inwestować pieniędzy z kimś, jeśli ta osoba jeszcze nie ma pełnej kwoty. Tak bym zasugerował. 3 monet też w ogóle sugeruje, żeby nie szczędzić pieniędzy na swój rozwój, na swój wygląd, nawet jeśli macie odłożyć teraz i z czegoś zrezygnować. To w przyszłości zaplusuje. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie mój kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.